Dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na makijaż kosmetykami, których nie lubię. Było to dla mnie niejako wyzwanie, ponieważ zazwyczaj staram się na bieżąco pozbywać kosmetyków, które mi nie odpowiadają, albo je jak najszybciej zużyć, albo po prostu komuś puścić dalej, żeby nie gromadzić, wiecie, jak influencer tych wielkich ton kosmetyków. I właśnie przejrzenie sobie tak bardzo dogłębnie tej swojej kolekcji, zastanowienie się, co lubię, czego nie, co mi odpowiada, a co nie, było pewnego rodzaju fajnym wyzwaniem. Więc mam tutaj pełno kosmetyków, opowiem Wam, dlaczego za nimi nie przepadam, także zapraszam do oglądania. Zacznę sobie od podkładu i ten, który totalnie mi nie odpowiada, to jest Glow Hydra Foundation ze Stars from the Stars. I ja generalnie nie uważam, że to jest jakiś zły podkład, bo on ładnie wygląda na skórze, tylko on jest tak mocno nawilżający i tak mocno błyszczący, że na mojej buzi się po prostu wszystko ślizga, no i ja się po prostu totalnie szybko wyświecam. To, co mnie trochę w nim wkurza, to to, że on jest przez cały czas taki lepki. Wezmę sobie trójkę Light Beige i użyję pędzelka do podkładu Glam Shop Testo 32. I właśnie wkurza mnie w nim ta lepkość, że on przez cały czas jest kleisty i no przy mojej jednak cerze nie jest to takie zbyt przyjemne, no i w ogóle nie jest komfortowe, bo wiecie, gdzieś tam człowiek się podeprze, dotknie i cały czas czuje takie lepienie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jak ktoś ma mega suchą cerę, to ten podkład może być wręcz zbawienny, bo on jest właśnie cały czas taki nawilżający i naprawdę czuć, że on nawilża, że on zostawia taką nawilżającą, fajną warstwę. Więc myślę, że dla takich skrajnie suchych, mega suchych cer może być spoko. Ja dzisiaj staram się go rozłożyć bardzo cieniutko, żeby, no po prostu, żeby w miarę możliwości mi odpowiadał, ale no zdecydowanie jest to jeden z tych wkurzających podkładów. Osoby z tłustą cerą zawsze mają taki dysonans, że z jednej strony no chcą, żeby ten makijaż się trzymał, żeby niezbyt mocno się wyświecał, ale często jest tak, że matujący podkład plus dobrze matujący puder robi nam taką, no taką skorupkę, taką Saharę. Nawet jak te formuły są nowoczesne i bardzo dobre, no jednak ta buzia nie wygląda tak leciutko i świeżo. Ja bym bardzo chciała móc nosić więcej i częściej takich nawilżających podkładów, ale wiem, że teraz będę wyglądała ładnie, a za 2 godziny będzie jeden wielki koszmarek. Przechodzimy do korektora i powiem Wam, że to nie jest może jakiś bardzo zły korektor, ale nie robi na mnie wrażenia. O, może tak, tutaj sobie wyłożyłam, to jest odcień N62 Natural i nałożę go sobie pod oczy. Tutaj tak, on krycie ma całkiem. Nie jest to jakiś full cover, ale do takich, wiecie, codziennych makijaży spoko, ale nie do końca podoba mi się to, jak on wygląda pod okiem. Jak go nałożę tak nieumiejętnie, to on robi wręcz taką skorupkę trochę suchą. Teraz wygląda całkiem ok, bo używałam pędzla z nawilżającym podkładem, ale no nie przepadam za tym korektorem. Dołożę sobie jeszcze tutaj i powiem Wam, że to i tak, to nie jest zły korektor, ale to jest najgorszy z tych, które mam, korektor, który po prostu najmniej lubię ze wszystkich, które mam. Więc naprawdę czuję się tak fajnie, jak sobie robiłam takie podsumowanie moich zbiorów, że no nie mam takich kosmetyków, które po prostu leżą, zalegają niepotrzebnie. A nawet te, które zalegają, to one nie są totalnie złe, tylko są takie po prostu nie do końca dla mnie. Bronzer. I tutaj też miałam problem z tymi bronzerami, bo generalnie ja nie mam zbyt dużych zbiorów. Raczej staram się mieć to, co mi gdzieś tam odpowiada, ale pomyślałam sobie o tym z RMS. On jest taki mocno błyszczący, nawilżający i u mnie robi taki zbyt siny efekt, więc postanowiłam go wrzucić, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że używam tego produktu, tylko trochę inaczej. Może nie jako bronzer, tylko taki trochę różobronzer, coś takiego. I w ten sposób całkiem dobrze mi się sprawdza. Natomiast do takiego typowego konturowania dla mnie jest trochę za fioletowy. I też to wykończenie, no ja akurat, jeżeli chodzi o bronzery,
no przez to, że mam tłustą cerę i też teksturę na policzkach, wolę satynowe, matowe, a niekoniecznie aż takie błyszczące, bo on oprócz tego, że jest błyszczący od tej swojej nawilżającej formuły, no bo to są takie kremowe produkty, to też on ma w sobie, nawet widać jak on się błyszczy, taką lekką perłę, więc on jest taki lekko rozświetlający. No myślę, że do dojrzałych cer i mega suchych, no to będzie petarda, ale u mnie jest koszmarek. No i taki fioletowy trochę jest, nie podoba mi się. Już dla mnie jest, aż mnie tak za dużo błysku, tłumacz błysk. Róże. Tutaj też miałam mega problem, bo generalnie wszystko co mam lubię, ale trochę wkurzają mnie te różdżki ze Stars from the Stars. I one generalnie, jeżeli chodzi o formułę, one są spoko, ale te odcienie, one są tak do siebie podobne. I jeszcze odcień jest na nakrętkach. Jak ja czasami chcę sobie ściągnąć dwie, żeby sprawdzić, która jest która i mi się te nakrętki pomylą, to ja tak nie wiem, który jest trójka, a który jest czwórka. Ja jak sobie swatchuję, to ja po prostu nie widzę różnicy. Okej, teraz widzę w podglądzie, ale jak patrzę tak, ja nie widzę różnicy. I trochę mnie to wkurza, zanim ja dojdę, który jest który, to już mi się odechciewa. A potem jeszcze dopasować te nakrętki, to jest dramat. Kto w ogóle wymyśla na tych nakrętkach robienie numerków? Chcesz je zedrzeć i potem nie wiesz, który jest który. No właśnie, który jest który? Ten jest jaśniejszy, okej. No i właśnie, ten jaśniejszy, czyli ten bardziej brzoskwiniowy, czyli chyba 0,4, tak mi się wydaje. On jest taki aż za pomarańczowy moim zdaniem. Ja lubię brzoskwiniowe róże i takie lekko pomarańczowe, ale powiem Wam, że mam wrażenie, że marki nie potrafią za bardzo w te brzoskwiniowe róże, że one są często po prostu tak pomarańczowe, że nie mają tego efektu zdrowego policzka, tylko po prostu takiej pomarańczy. I ten dla mnie trochę taki jest. W ogóle używam pędzelka z Glam Shopu ST3. Rozświetlacza, słuchajcie, nie mam. Nie mam i jestem z tego dumna. Nie mogłam nawet na siłę znaleźć czegoś, co by mi chociaż trochę nie odpowiadało. Nie mam takich rozświetlaczy. Przerwa na ziółka. I z pudrami też miałam problem. Ostatnio w kosmetyczce miesiąca testowałam Dollface z Mio i wydaje mi się, że to jest najmniej pasujący mi puder, bo on, no nie podoba mi się. Prasowanymi pudrami to jest tak, że one kiedyś często robiły taki mega suchy efekt, ale generalnie czasy się zmieniły, te formuły też się pozmieniały i prasowane pudry też potrafią być naprawdę bardzo ładne. Ale ten jakoś nie do końca mi się podoba, ale sprawdzę go właśnie jeszcze na tym podkładzie, może w ogóle wyjdzie teraz ładnie, bo on dla mnie jest taki trochę za mączny. Widzicie, jakoś tak ta cera wygląda po prostu nieładnie. Nie wiem, jakoś tak, no okej, matowo, ale wygląda jakoś tak szaro, smutno, nie wiem. Nie komplementuje mojej buzi, mojej cery, mojego makijażu. No ale z bliska wygląda dużo lepiej niż przy podkładach, które używam zazwyczaj, czyli takie trochę bardziej jednak matujące, bo przy tym mega nawilżającym tak się wkleił trochę w buzię, więc z daleka nie podoba mi się sobie, jakoś tak szaro, smutno, ale z bliska cera wygląda całkiem spoko. Więc myślę, że ten puder, jak macie takie nawilżające, mocno nawilżające podkłady, może być ok. Dla mnie przy moich matujących wyborach nie za bardzo. Przechodzimy do brwi i znalazłam kredkę, która trochę mnie wkurza. Jest to kredka z Golden Rose Eyebrow Powder Pencil i to jest taka kredka pudrowa, która z jednej strony no jest fajna, wygodna, bo tutaj zobaczcie, tak na sucho, ona ma taki bardzo delikatny kolor, a jak ją sobie zmoczę w moich ziółkach, to ma od razu, zobaczcie, intensywniejszy kolor. Ciekawe rozwiązanie, ciekawy pomysł, że można na dwa sposoby, ale czasami jak się ją tak robi na sucho, to mam wrażenie, że po prostu nie maluje. No teraz jest taka lekko zwilżona, to jest całkiem ok. Druga sprawa, trochę ciężko się temperuje, bo ona tutaj, jak się temperuje, to widać między tą kredką, a między wkładem jest plastik. I czasami jak ta temperówka nasza nie jest taka najlepsza, to po prostu się nie chce temperować ta kredka. I wkurza mnie właśnie, że ona tak się jest taka mało precyzyjna, że właśnie trzeba było za każdym razem bardzo mocno ją temperować na super ostro, a jest to niewygodne i jakoś tak nie odpowiada mi. Odcień to jest 102 Sable i ogólnie on może być mega fajny dla rudzielców
i dla wszystkich takich osób, które mają cieplejszy kolor włosów, jakiś taki nawet jakiś kasztanowy, czy ciepłe blondy, bo tych ciepłych produktów do brwi powiem Wam, że jest mało na rynku. Wszyscy jednak idą w te takie chłodniejsze brązy, w taupe, a dla tych, wiecie, ciepłych wiosen, zgaszonych jesieni, to tak ciężko trochę, jak włosy są lekko rude. Okay, udało się, zobaczcie, w miarę ładnie pokryć brwi. No dla mnie tutaj w podglądzie wydaje się za ciepło, aczkolwiek na żywo powiem Wam, że wygląda prawie jak mój odcień włosów. I może spróbuję sobie lekko na mokro dorysować parę włosków. Za gruba jest. Nie wiem. Póki co nie mam żadnego bubla w tych moich zbiorach, tylko po prostu rzeczy, które tak nie do końca. Przechodzimy do oczu i powinnam żartobliwie wrzucić tutaj paletkę naturalnie różowa, którą uwielbiam, ale zużywam już od 1,5 roku i po prostu trochę mam jej dość, wiecie o co chodzi. Ale żarty odkładamy na bok, bo to jest bardzo poważna sprawa, moi drodzy. Aczkolwiek mam cienie, które trochę mnie wkurzają i już Wam tłumaczę dlaczego. Cienie pojedyncze, matowe z Glam Shopu w paletce magnetycznej. Ja uwielbiam cienie z Glam Shopu i uwielbiam mat z Glam Shopu, ich formuły, ich pigmentację. I love it. Uwielbiam ich palety, ale maty w tej pojedynczej paletce, ja już któryś cień z kolei, nawet dzisiaj jak wyciągałam tą paletkę, to musiałam ten cień z powrotem wsadzić do środka. On jest, zobaczcie, jeszcze w całości, ale on mi jakby całkowicie wypadł, no nie? I miałam tak podobnie jeszcze z którymś kolorem. Któryś kolor wyrzuciłam, bo się po prostu rozpruszył w mak. Ale to też, ten sprasowywałam ostatnio, bo też mi w całości wypadł. Tylko że ja trzymam właśnie je pionowo. Jakby one sobie leżały w jakiejś tam kosmetyczce, w jakiejś szafeczce do makijażu, spoko, ale to na pewno nie jest paleta, którą zabierałabym w podróż, albo którą bym zabierała do kufra, żeby to się tam wszystko trząsło, bo po prostu wszystko wyleci. Ta paleta jest fajna, w sensie i kolory, i pomysł na magnetyczną paletę jest spoko, ale trochę mam dyskomfort związany z tym, że to wszystko wylatuje. Użyję sobie właśnie może tego fioletowego, to jest jagodowy chyba? Tak, jagodowy. I nałożę go sobie w zewnętrznym kąciku. W ogóle palety z Glam Shopu to są takie ryzykowne do brania w podróż, no bo one są właśnie zazwyczaj lekko sprasowane, aczkolwiek to też zależy od kolekcji, od konkretnej palety, bo ten poziom sprasowania też jest różny, natomiast są to raczej delikatne palety. Te błyski są tak intensywne, że gdyby je sprasować dużo mocniej, no to też by takie intensywne nie były, więc wiecie, coś za coś. I ja podtrzymuję, że cienie uwielbiam z Glamu, ale trochę w tej formie mnie wkurza takie ryzyko, że może się wysypać. Powodów, że czegoś nie lubimy, może być dużo. To niekoniecznie musi być bubel. Teraz sięgnę sobie po ten odcień Morelka, który chyba też był prasowany. Tak, też był prasowany już. To jest taki beż w odcieniu zgaszonego różu. Taki właśnie na doblendowanie, na przejście. Fajny kolorek, ale też jest sprasowany już, więc jest trochę mniej sypki niż pozostałe cienie. Wezmę sobie jeszcze trochę tego najciemniejszego, to jest chyba brunet. I brunetem jeszcze przyciemnię sobie kącik zewnętrzny. No i brunet ma już inną pigmentację, bo ten nie był sprasowywany i trochę inaczej się nim pracuje niż tymi, które sprasowywałam alkoholem. I wezmę sobie jeszcze trochę szeregowego, tego zielonego. I tego nie znaczy ja ten chyba sprasowywałam, ale tak bez alkoholu, tylko po prostu próbowałam go dognieść. Trochę jeszcze tutaj może. I jeszcze odrobinę Sahary, tego na środku. Tutaj w wewnętrznej części. I może trochę tego beżowego, matowego cielaka w wewnętrzny kącik. Bardzo lubię ten kolor, to jest taki idealny beż i fajne makrycie jest, taki jak trzeba, uwielbiam. Matowy cielak i Carrara, ten biały, to jest petarda. Po prostu must have. A odnośnie paletek magnetycznych, ja generalnie bardzo lubię, bo można sobie samemu skomponować kolorystykę i można sobie tam przekładać te cienie. Jak się któryś zużyje, to można sobie zmienić i tak dalej. A co innego niż w palecie. Ale właśnie to, że one są takie luzem, to też powoduje, że jest większe ryzyko, że one się popsują. Pamiętam, że Inglot ma takie fajne te magnetyczne palety. One są dużo cięższe, takie bardziej mocarne, to są fajne takie leciutkie, ale te z Inglota, one mają tak, że mają po prostu idealnie tą wypraskę, znaczy
ten otwór na cień w kształcie właśnie wypraski, w rozmiarze wypraski, więc też one mniej się ruszają, te cienie. I ta pokrywka wtedy dotyka tych cieni, jakby nie ma żadnej przestrzeni luźnej, więc tam też się lepiej trzymają takie cienie. No i przechodzimy jeszcze do jednego cienia, który totalnie mnie wkurza i chyba widzieliście go już w odcinku Declutter. Jeszcze ze mną jest, bo po prostu gdzieś tam go odłożyłam do pozbycia się. Stars from the Stars, Dream World, aż mi się dzisiaj język plącze. Dream World Tinsel w odcieniu 01 Power of Imagination. Piękny kolor, piękny cień, ale on się klei. On przez cały czas noszenia go na oczach się klei. Odcień jest piękny, trochę jak ten żelek Era z Glam Shopu, ale tak mnie wkurza to, że on się tak lepi. Może jak ktoś nie ma opadających powiek, to będzie łatwiej z nim funkcjonować, ale przy moich opadających, gdzie cały czas powieka nieruchoma styka się z ruchomą, to jest katastrofa. No zobaczcie go, no on jest piękny. Tylko czemu to jest ciągle mokre? Czemu to się klei? I don't understand. I don't understand. Niech sobie to chwilkę podeschnie. Wytuszuję sobie w tym czasie rzęsy. Tu akurat nie mam niestety żadnej maskary, którą mogłabym się pochwalić, więc I'll be back. Tu za chwilę jeszcze naprawię sobie tą plameczkę, ale jak mrugam, to powiem wam, że wkurza mnie ten dzień strasznie. Przechodzimy do ust. Tutaj może was zaskoczę, ale pojawi się winylek. Ale chodzi mi o ten konkretny odcień, za którym nie przepadam i bardzo rzadko go używam, bo on po prostu jest tak chłodny, no że po prostu mi nie leży, no nie pasuje mi i wiecie, wy jesteście kochane robaczki, zawsze komplementujecie mnie, że we wszystkim wyglądam ładnie i zawsze wyglądam ładnie. To jest bardzo miłe, ale wy też widzicie mnie w kamerze, w sztucznym oświetleniu, zwykle ładnie uczesaną, ładnie ubraną, więc też jest to inny efekt niż kiedy ja widzę się w świetle naturalnym i po prostu nawet z delikatnym makijażem nakładam tą pomadkę i mam wrażenie, że jestem 10 lat starsza. I chociaż ten odcień jest dosyć taki popularny, wiralowy wręcz, Koi 20, totalnie nie moja bajka. On jest mega chłodny i tak naprawdę mało komu będzie taki odcień tak idealnie pasować. Do tego makijażu generalnie całkiem spoko pasuje, bo tutaj mam i te cieniowanie takie dosyć chłodne i też fioletowe. Więc nie powinnam wyglądać jakoś bardzo źle, ale patrzę na siebie i widzę taką, wiecie, taką dojrzałą babę. Winylki kocham, ale ten odcień dla mnie totalnie nie. I mam jeszcze jeden produkt, którego faktycznie nie lubię i nie używam. I jest to jedna z tych pomadek, która powstała we współpracy Belle i Red Lipstick Monster. I to jest ta brokatowa. I ja z jednej strony bardzo lubiłam ten efekt, taki on dawał na ustach. Tak, no naprawdę ładnie to wygląda, ale powiem wam, że jakoś tak nie lubię tej formuły, że ona jest tak, nie wiem, jakieś takie mam nieprzyjemne uczucie po prostu w buzi, jakby jak tam niechcący, wiecie, językiem dotknę ust i mam jakieś takie poczucie, że no to jest brokat i że ja to zjadam. Nie wiem, czy to jest taki biodegradowalny, czy to jest taki zjadalny brokat, czy to jest po prostu plastik. I mam takie poczucie po prostu, że właśnie jak zrobię tak, to od razu mam takie uczucie w ustach, że ciągle mam wrażenie, że mam w ustach jakiś kawałek plastiku. Jakiś kawałek brokatu i to trochę mnie to wkurza. Nie wiem, czy faktycznie tak jest, czy to jest po prostu jakieś takie moje przeświadczenie, po prostu psychami, wiecie, siada, bo błyszczy się to, błyszczy. Ale trochę mi zeżarło tą pomadkę spod spodu, więc się zrobił, takie bagienko mi się zrobiło teraz na ustach i mam już na zębach jakiś brokat. Nie lubię, psychicznie się po prostu męczę ze świadomością, że mam po prostu kawałki plastiku na ustach i że zaraz je zjem. Coś mi nie chce zejść. Maskara, bo użyję sobie więcej po prostu mojego cienia, który się już tak wspaniale klei, że już mnie wkurza. No właśnie, a im chcecie więcej nałożyć, żeby mieć intensywniejsze krycie, tym on się bardziej klei, także coś pięknego. I słuchajcie, make-up jest skończony, pokazałam chyba wszystko. Czuję się fatalnie, nie podoba mi się policzek. Taki ma kolor jakiś taki nieładny i za bardzo się błyszczy mimo przypudrowania. Cera już wygląda trochę tak, jakby miała zaraz być ciastkiem. Nieładnie to wygląda. Nie podoba mi się ten makijaż oka, bo mnie wkurza, ale też kolory są po prostu nie moje do końca. No i ta pomadka strasznie mnie irytuje. Po prostu te poczucie takie tych drobinek. No i wiecie,
jak potrzecie usta, no to czuć te drobinki trochę. Czuję się tak po prostu bardzo, bardzo nieświeżo. Czuję się bardzo nieświeżo, na taką zmęczoną w jakiejś imprezie, skacowaną. Tak się czuję i tak wyglądam. I mam brokat na zębach. Ale żeby skończyć miłym akcentem, postaram się ten makijaż przerobić tak, żeby czuć i wyglądać dobrze. Kilka minut roboty i od razu czuję się lepiej, moja cera wygląda dużo lepiej i w ogóle ja jakoś tak po prostu czuję się teraz tak jak ja. Także takim miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, czy Wy też macie w swoich zbiorach coś, co Was trochę wkurza, a może coś, co właśnie trochę lubicie, ale trochę Was wkurza. No bo tutaj też były takie kosmetyki, które lubię, ale mnie wkurzają. Cienie z Glam Shopu, tak? Matowe. I love it. Uwielbiam. Pomadki, winylki. No, to jest jeden po prostu z lepszych produktów, jaki istnieje na rynku. Ale są czasami takie elementy, które nas trochę denerwują. Dajcie mi znać właśnie, czy gromadzicie takie rzeczy, czy staracie się zużyć, czy właśnie pozbywacie na bieżąco. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Jeżeli odcinek Wam się podobał, chcecie więcej tego typu, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!